Dzień dobry. Powiem tylko na wstępie, że to powinno być karalne. Używanie takich materaców dla ludzi. To jest katastrofa. Moja żona Katarzyna twierdzi, że się wyspała, że było wygodnie. A ja jestem tak połamany. Nienawidzę spać na tak sprężystym materacu. No, ja bym go nie nazwała sprężystym. Ja bym go nazwała miękkim bardzo. No, miękkim bardzo. Bardzo miękkim. Masakra. No dobra. My się zbieramy. Katarzyna jeszcze się pindruje na wyjście, na salony. A już jestem gotowy od pół godziny i czekam Na żonę. na żonę. Także do później. Pa. Potem przejrzymy księgi gości, może tu nasi byli też. Takie lustro fajne. Jakie małe schodki. No. Ktoś się popluskać? Nie. Jeszcze zamknięte, bo jest wcześnie rano, bo jest przed 9, ale później się tam wybierzemy. Na razie to musimy przestawić auto, bo to auto tu stać nie może. No, trochę jest problem z parkingiem tutaj, no ale myślę, że jest w każdym hoteliku tutaj w tym centrum byłby taki problem, bo jest to centrum ścisłe, malutkie uliczki, po prostu nie ma gdzie tego parkingu jakby ustawić, natomiast za to mamy piękny widok na bazylikę z okna. Dzień dobry, ja chyba się z Wami jeszcze nie widziałam, nie witałam. Moi drodzy, jesteśmy koło Carrefoura, o takiego. To jest taki największy sklep tutaj w okolicy. Mamy jeszcze do 10 trochę czasu, jeśli chodzi o sklepy używane, więc idziemy sobie zobaczyć, po prostu zająć czas. Bo która jest? 8:52. No, co tu mają ciekawego? Idziemy zobaczyć. O, jakie piękne różyczki. Podlane. Ile taki bukiecik? 20 euro, ale świeżutkie są, naprawdę. Tulipany nie bardzo, już rozwinięte. Frezje 6,99. Piękne. No i śniadanko gotowe. Można sobie takie śniadanko zapodać. Taka bułeczka 4,50. Albo słodkości. Ale to my na śniadanko słodkości nie lubimy. Raczej.
Ładny sklep. Naprawdę ładny sklep. Szparagi. Drugi za 50% chyba. Orzeszki. Śliwki, o, chyba śliwki. Suszone, 2,50. Chyba nawet nie najgorsza cena. Pistacje drogie. 9,50. Aha, tutaj jest sekcja bio. Sekcja bio, albo bio. Jak to woli. Gdzie jest Wojtek? Zgubił mi się. O, tam jest. Mięsko. Tak mi trochę ten sklep przypomina sklep amerykański, nie wiem czemu. O, sushi to u nas też w Rewe Sushi jest taka właśnie stacja sushi. To tu mają wybór ciast konkretny. Patrzcie, jakie piękne te. Jak ładnie zapakowane. Bezcenne. A tu takie lepsze ciasta. Tu coś ala ptysie za 7,79. I gofry. Ponoć Belgia słynie z gofrów. Zobaczcie, jakie to ładne, jak to ładnie zapakowane. Takie łyżeczki do kawy. O, różyczki, serduszka. Ładne. O, tu nawet truskawki są. Patrzcie. Ceny chyba ciut droższe jak u nas. Ten na dole dezodorant trwa u nas kosztuje coś trochę ponad euro. A tutaj 4,30, 4,70, 2,93. Zależy od koloru. Ale byśmy tu nie wybrali się na zakupy zupełnie. Tylko tak popatrzeć. Wyjeżdżamy spod Carrefoura. Zajęło nam to 15 minut. Chodzimy po takich sklepach w okamgnieniu dosłownie. Coś tam kupiliśmy, jakieś drobiazgi, ale niewielkie. I jedziemy do pierwszego sklepu używanego, który jest bardzo blisko. Będziemy musieli chwilę poczekać, bo jeszcze 10 nie ma. Jest 9:23. Ale poczekamy chwilę i tyle. Stary ten budynek. Jakie ma stare żaluzje. Drewniane jeszcze. Powiem wam, że ta nasza nawigacja nas tutaj prowadzi strasznie źle. Nie wiem czemu. No, nie ma problemu w Niemczech, nie ma problemu w Holandii, nie ma problemu w Polsce, a tutaj wariuje, normalnie wariuje. No. Ale nie, chyba trafiliśmy jednak. Korzystamy, póki na razie nie ma muzyki puszczonej. Ktoś tam coś mówi. Ale no to na pewno Capodimonte jest. Widziałeś? Tak, ale mocno uszkodzone. No. One są stare przeważnie. 5,50 ta większa. A ta po 6. Też ładna.
50 centów. Limoż, o taki, za 2,50. O, tu fajna deseczka. O, z tyłu tak wygląda. Za 2,50. Strasznie się drze ten... To radio, co to tam gadają w tym radiu, nie wiem. Ale drą się strasznie. I tak, moi drodzy, no niestety włączyli muzykę i musiałam wyciszyć. Natomiast posłuchamy sobie miłej muzyczki, podkładu muzycznego i postaram się troszeczkę wytłumaczyć, co było na półkach. Poprzednia widzieliście lampę, bardzo ładną zresztą, bardzo pasującą, myślę, do jakiejś kamieniczki, w sensie kamienicy bardziej. To była półka właśnie z lampami, one średnio kosztowały między 5 a 10 euro za sztukę, ale nie było tam jakoś bardzo coś, co mi bardzo wpadało w oko. Oprócz tej pierwszej właśnie do kamienicy, ona była dość krótka, ale tu już jesteśmy na donicach. Tu też nie było nic takiego, co by bardzo wpadało w oko. Ja szukam takich donic kobaltowych. Tych jest mało i one się rzadko trafiają. Ta, którą pierwszą miałam w ręce właśnie była taka kobaltowa, ale niestety bardzo mała, niska, dlatego jej nie wzięłam. I tutaj mamy w ogóle całą półkę z różnymi przeróżniastymi doniczkami w każdym kolorze i kształcie. A tu mamy taki stolik w zasadzie, nie półkę, stolik, na którym stały różne piękne rzeczy typu Delft, bądź w jakimś tam kolorze biało-niebieskim, czyli często też taki Capo di Monte też takie ma. Tu właśnie mamy prawdopodobnie Capo di Monte. Ja tego nie podnosiłam, bo to myślę było bardzo ciężkie, ale było to bardzo ładne i była to pewnie waza do zupy. Co tu jeszcze na tym stole było? Były jakieś takie właśnie filiżanki, pojemniczki, ale nic takiego, co by bardzo wpadało w oko. Ja też tego dużo mam, więc nic tam stamtąd nie wzięłam. Tutaj mamy telewizor za 45 euro. Wydaje mi się, nie wnikałam tam jakoś bardzo mocno w szczegóły o ten telewizor, ale wydaje mi się, że była to plazma, bo była bardzo duża, ciężka, a jak plazma to dużo prądu ciągnie, więc to już nie na te czasy. Tu mamy taki piękny sekretarzyk, bardzo ładny i w bardzo ładnej też cenie, 39 euro. Myślę, że super cena. No pewnie gdybyśmy mieli już dom wyremontowany, to bym się nad nim zastanowiła i pewnie mógłby nawet pójść z nami, bo był naprawdę w idealnym stanie. Nic się tam nim nie działo. Był naprawdę pięknie zadbany. I cena też była fajna. Chociaż dziwię się, że nie ma takiego podkładu, takiej wysuwanej deseczki spod spodu, która podtrzymuje ten blat, żeby można było go obniżyć. Tu mieliśmy w zasadzie maszynę Singer. Też w fajnym dość stanie. Taką maszynę Singer można też przerobić na coś, wiecie, na przykład postawić na tym umywalkę i zaadoptować na przykład łazienki. To też fajnie wygląda. Tu mamy jakąś taką ładną misę nowoczesną. Tu mamy kubki z Ikea. Kosztowały tyle samo, bo one były po euro. To chyba tyle samo kosztowały, co w ogóle w Ikei. A tu mamy piękny zestaw Wałbrzych. Z tymi cenami tutaj to było różnie, bo raz były, raz nie było tych cen. Tutaj akurat nie było w ogóle cen.
przy tym zestawie. Tu na dole mam jakiś taki zestaw, to był chyba Mitterteich, on kosztował 27 euro bodajże. I poniżej jeszcze jeden też 29. Różne to rzeczy były, różne zestawy, niektóre zawierały wszystkie części, niektóre nie, większość właśnie nie. Były to po prostu pojedyncze sztuki, tutaj brakowało w ogóle tych filiżanek na przykład, więc no. Ceny w tym sklepie niestety często nie było w ogóle cen. Była tu taka rozpiska na tej kartce właśnie z tyłu, ile co kosztowało. Myśmy tam próbowali to rozszyfrować, ale w sumie daliśmy sobie spokój, bo najpierw żeśmy chodzili i szukali, co ewentualnie by wpadło w oko, co byśmy ewentualnie chcieli kupić. I po prostu poszliśmy z tym do kasy i pan nam podliczył. A tu mamy o takiego cukiereczka, można powiedzieć. Jest to Bawaria. Sygnaturę miałam sprawdzić dopiero w domu, bo tam nie było na to czasu, ale no, jak można było jej nie wziąć, także poszła z nami. Tu jeszcze niżej był też taki zestaw. Tu były takie pojedyncze filiżanki z talerzykiem, one były bez sygnatury. Z tyłu takie, nie wiem czy to była kala, już teraz nie pamiętam, ale być może była to kala. A teraz jesteśmy na innym jakby oddziale, gdzie były meble. I tam właśnie są różne te meble, materace, nie materace, łóżka tam były, jakieś komody. Ta właśnie tutaj komoda po lewej stronie miała blat taki z marmuru. Nie wszystkie meble miały ceny, myślę, że trzeba byłoby pytać. Tutaj 19 euro była cena. I tutaj trochę krzeseł. Takie właśnie wysokie stołki też były. Tutaj na wprost macie jeszcze wrzeciono. No widzicie, jest to taka wielka hala i tam są właśnie różne wystawione meble. Ten mebelek bardzo mi się podobał. Nie wiem, czy nie byłby za wysoki do nas. Kosztował 29 euro, tak, no. Cena kosmiczna, piękna cena wręcz. No ale żeby takiego mebelka przywieźć, to trzeba mieć duże auto. I tutaj po lewej stronie mamy taki mebel, który myślałam, że to jest taka wysoka komoda w pierwszym momencie, ale jest to coś, chyba mi się wydaje, przerobione na szafkę pod telewizor i ten telewizor prawdopodobnie się wyciąga na tej półce. I u góry piękne lustro. Ten zestaw tych czerwonych kanap też ładnie wyglądał. I tu mamy, patrzcie, jaką komodę. No, na takie meble to już trzeba mieć chyba pałac, podejrzewam. Albo może jakiś mały dworek, co najmniej. Tutaj jeszcze jest piękny stół. I ten stół mi się chyba najbardziej podobał z tych wszystkich rzeczy. Miał też piękne nogi. I stosunkowo wydaje mi się był krótki, bo 45 euro. Widzicie cenę, w sensie krótki. Nie wiem, czy on miał 1,80 m na długość. Chyba nie. Tak mi się wydaje, ale może. I tu mamy piękny, nie wiem jak to nazwać, czy to jest kredens, czy to jest witryna, ale bardzo ładny. No i zobaczcie, przeceniony na 25 euro, więc cena znowu kosmiczna. Ten obok był troszeczkę obdrapany. Nawet dość mocno był już podniszczony, 35 euro. No i to nam zostało jeszcze parę sztuk tylko mebelków. Ten tutaj 25. I ostatnia szafa, tu po lewej stronie, zaraz sobie ją zobaczycie. Ona była już sprzedana, ale była naprawdę piękna. Co dziwne, otwierała się tak, że kosztowała, napiszę Wam na dole, bo teraz nie widzę, ale otwierała się, nie wiem czy to będzie teraz widać,
to lustro razem z jedną częścią, widzicie? Z jedną częścią jakby szafy, to było takie dość niestabilne. No i tak to było, to był cały pierwszy sklep. Myślę, że teraz się udamy do następnego. No już z powrotem, już żeśmy coś tam, takie drobiazgi, powiem szczerze, kupiłam. Było trochę mebli, ale mebli to wiadomo, my nie kupujemy na razie, więc zresztą nasze auto też nie pozwala kupić jakiegokolwiek mebla. Gdybyśmy chcieli kupić nakład na sprzedaż, to też musimy mieć większe auto. No, jedziemy do następnego. Ale coś tam kupiłam, może pokażę Wam dopiero w pokoju, co kupiłam, dlatego że W pokoju nie. nie będziemy nosić do pokoju. Nie będziemy nosili, bo No to nie nie, wiadomo gdzie auto ale jak zostawimy. będziemy już szli do pokoju, to sobie otworzymy bagażnik i pokażę Wam, co kupiłam. Natomiast kupiłam mało. Kupiłam mało i kupiłam w zasadzie tylko jedną rzecz taką wow. A tak reszta to taka jest bardziej, taka trochę zwyczajna. Jedziemy dalej. Mam nadzieję, że w środku jest klima, bo już daje czadu konkretnie. Ale jest chłodniej. Tu, moi drodzy, jesteśmy w drugim sklepie. Na wprost mamy taki częściowy, czerwony, no taki zestaw do siedzenia, można powiedzieć, taki mocno czerwony, no wiecie, no to trzeba lubić. On kosztował te 250 euro, a tu już mamy fotele, które mi się bardzo spodobały i gdyby były 4, to pewnie by z nami poszły. Myślę, że bardzo by nam pasowały do kuchni. One kosztowały 8 euro sztuka, więc bardzo niewiele. Natomiast tutaj ten zegar też był bardzo ciekawy, kosztował 30 euro i tu mamy już taką chyba meblościanka, można to nazwać, albo segment. Myślę, że był raczej z dębu, naprawdę wartościowy, chociaż to też nie są moje klimaty, ale na pewno wart wzięcia i kosztowało tylko 20 euro. Tutaj mamy już następną rzecz, czyli stół, taki owalny. I kolejna rzecz to fotel za 30 euro, chyba był skórzany. A tu mamy obrazy. Nic tam nie zauważyłam fajnego. Przeglądałam je wszystkie po kolei, ale powiem szczerze, że w ogóle ten sklep, chyba do niego nie wrócimy, bo tu na parterze było parę rzeczy, to Wam pokazuję, a na piętrze było mnóstwo szkła i porcelany, ale to taki, wiecie, no takie byle co, tam nie było naprawdę nic, sobie przykuło wzrok i było tego mnóstwo i wszystko było takie byle jakie. Trochę więcej było tam rzeczy po prostu nowoczesnych niż starszych, a nowoczesne to, no wiecie, można kupić w normalnym sklepie. Tu mamy takie dwie waza i nie wiem co to było, chyba dzbanek, chyba Capo di Monte, ale bardzo mało było takich jakichś antyków, staroci, rzeczy, wiecie, z duszą starszych. Było wręcz bardzo dużo po prostu używanych rzeczy z drugiej ręki, takich nowoczesnych. Tak wyszliśmy z tego sklepu, ale nic nie kupiliśmy. Były fajne szklanki, które chciałam wziąć w sumie, ale się okazało przy kasie, że są uszkodzone i jedna była uszkodzona w opakowaniu, więc nic nie było takiego, co by mnie
lub nas zachwyciło. Wojtka też nie? Nie było tam nic takiego. Halo? Za gorący. Jest gorąco, jest bardzo gorąco. Nic, szukamy coś jeszcze na telefonie, na nawigacji, co jeszcze ewentualnie by tu było w okolicy, zobaczymy.